Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na niesamowicie aromatyczne i wilgotne ciasto, które zadowoli swoim smakiem każdego fana cytrusów. Przygotujemy prostą, potrójnie cytrynową babkę, którą nasączymy przyjemnym, słodko-kwaśnym syropem i ozdobimy prostym lukrem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na proste i szybkie ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego cytrynowego ciacha zaczynam od składników suchych. Do 220 g mąki pszennej dodaję czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Składniki krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Odstawiam na chwilę miskę z produktami suchymi i zajmuję się płynami. Do niewielkiego naczynia przelewam 3 duże jajka i 50 ml mleka. Następnie dodaję łyżeczkę soku z cytryny i mieszam zawartość dzbanka do uzyskania gładkiego płynu. Wszystkie składniki powinny mieć mniej więcej temperaturę pokojową, więc pamiętajcie o tym, żeby wyjąć je z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Dzbanek z jajkami i mlekiem na chwilę odstawiam i zajmuję się tłuszczem. Do miski, w której przygotuję ciasto, przekładam 200 g miękkiego masła i 180 g drobnego białego cukru. Tłuszcz ucieram z cukrem za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zeskrobuję masło ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będę miał pewność, że wszystko odpowiednio się ze sobą połączy. Po oczyszczeniu miski z tłuszczu zaczynam dodawać do niego jajka z mlekiem. Robię to w kilku partiach i za każdym razem dokładnie miksuję ze sobą zawartość miski. Po wlaniu całego płynu masa może wyglądać, jakby nie do końca się ze sobą połączyła. Jest to całkowicie normalne, w końcu tłuszcz i wilgoć nie idą ze sobą w parze. Nie przejmujcie się tym, za chwilę temu zaradzimy. Po dodaniu całego płynu do masła przesiewam składniki suche bezpośrednio do miski. Delikatnie łączę je z maślaną mleczną masą tylko do chwili, aż przestanę widzieć mąkę. Nie mieszajcie ciasta zbyt długo, bo może stać się ciężkie i efekt końcowy nie będzie do końca zadowalający. Po wymieszaniu składników dodaję do ciasta świeżo startą skórkę z 2 cytryn. Ponownie krótko mieszam zawartość miski tylko do równego rozprowadzenia skórki w cieście. Tak przygotowane ciasto przekładam do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia keksówki o rozmiarach 21 na 10 cm. Delikatnie rozprowadzam je po całej powierzchni blaszki i wyrównuję jego wierzch. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około godzinę do suchego patyczka. Tuż po włożeniu ciasta do piekarnika przykrywam je kawałkiem folii aluminiowej i piekę w ten sposób przez 40 minut. Umożliwi to ciastu równomierny wzrost. Po 40 minutach ściągam folię i piekę ciasto przez kolejne 15 minut, aż nabierze pięknej złotej barwy. Pod koniec czasu pieczenia ciasta możemy zająć się syropem, którym je nasączymy. Do niewielkiego naczynia przekładam 80 g drobnego białego cukru i dodaję do niego świeżo wyciśnięty sok z 2 cytryn. U mnie wyszło go około 100 ml. Składniki krótko mieszam do rozpuszczenia cukru w soku, po czym odstawiam syrop i czekam na ciasto. Gotowe ciasto wyciągam z piekarnika i odkładam na blat. U mnie czas pieczenia wyniósł 55 minut, ale to będzie zależeć od mocy waszego piekarnika. Gorące ciasto bardzo gęsto nakłuwam bambusowym patyczkiem. Wbijam go do samego dołu ciasta, co umożliwi odpowiednie nasączenie. Postarajcie się zrobić w nim jak najwięcej dziur, mimo wszystko nie uszkadzając zbytnio jego wierzchu. Po nakłuciu nasączam ciasto przygotowanym wcześniej syropem. Wylewam go bezpośrednio nad zrobionymi przed chwilą dziurami, tak żeby mógł do nich wpłynąć i równomiernie nawilżyć babkę. Nie przejmujcie się, jeśli zobaczycie syrop stojący w rogach blaszki, spokojnie, zaraz wszystko się wchłonie. Po wylaniu całego syropu odstawiam ciasto na 15 minut w blaszce do lekkiego przestudzenia, po czym wyciągam je na kratkę i studzę całkowicie. Kiedy ciasto już wystygnie, zajmuję się dekoracją. Możecie je zostawić tak, jak wygląda po wyjęciu z blaszki. Syrop sam w sobie powinien utworzyć na nim chrupiącą skórkę. Ja przygotuję jeszcze prosty lukier, którym poleję wierzch ciasta.
Do miseczki wkładam 60 g cukru pudru i stopniowo dodaję do niego sok z cytryny. Za każdym razem mieszam zawartość miseczki do całkowitego wchłonięcia soku. U mnie wyszło go około 3,5 łyżeczki. Tak przygotowany gęsty lukier przekładam do rękawa cukierniczego i wyciskam bezpośrednio na wierzch ciasta, tworząc w ten sposób różnego rodzaju esy floresy. Ciacho odstawiam na chwilę tylko do zastygnięcia lukru. Kiedy to nastąpi, już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić je w kawałki i stawiać na przykład na świątecznym stole. Zrobione! Nasza potrójnie cytrynowa, wilgotna babka jest gotowa do podania. Można się częstować. Poziom witaminy C w organizmie rośnie od samego patrzenia na to ciasto. W całej kuchni unosi się przyjemny cytrusowy zapach, który zachęca do sięgania po kolejne kawałki. W smaku babka jest idealnie zbalansowana. Ani za słodka, ani za kwaśna, dokładnie taka jak powinna być, a dodatek syropu sprawia, że całość jest niesamowicie orzeźwiająca. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!